Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu. Dziś opowiem Wam o herbacie czarnej. Herbata czarna pochodzi z krzewu Camellia sinensis, jak każda herbata. Różni się procesem produkcji. Mówiliśmy już o różnych herbatach. Znacie zapewne już te podstawowe procesy, którym są poddawane liście herbatki, zanim trafią do nas. Początkowo herbata jest zbierana i poddawana jest więdnięciu. Jest to proces, który przechodzą wszystkie właściwie herbaty. No i później zaczyna się fermentacja. Tutaj ona nie jest zatrzymywana od razu. Herbata fermentuje w 100% właściwie. Fermentuje aż do końca i później jest suszona. Wcześniej przed tą fermentacją jest jeszcze formowana, rolowana, zwijana, w zależności jaki to będzie gatunek herbatki. No, poddawana jest również obróbce. Są herbaty łamane, są cięte, nawet proszkowane zupełnie, ale to o tym za chwilkę. Czarna herbatka. Skąd się wzięła? No, jest taka legenda, powiedzmy, historia, że niektórzy to tłumaczą, że tak powstał Earl Grey, niektórzy, że w ogóle czarna herbata. Chodzi o to, że gdy transportowano ją drogą morską do Europy w skrzyniach, w czasie podróży herbata zamokła, przez co zaczęła fermentować i zrobiła się właśnie taka czarna, powiedzmy zepsuta, nieapetyczna. A że była zbyt droga, to postanowiono jej nie wyrzucać, tylko jednak użyć, bo przebyła cały ocean, więc szkoda by było na miejscu zmarnować ją. Także zaczęto ją parzyć, okazało się, że jest pyszna. No i tak powstała właśnie czarna herbata. Nie jest to prawda, bo czarna herbata była znana już wcześniej w Chinach, zanim zaczęło się w ogóle handle z Europą. Czarna herbata właściwie do Europy dotarła drogą lądową, do Rosji. Najpierw eksportowana z Chin, najpierw na północ, a później stamtąd trafiała na dwór carski w Rosji, aż wreszcie stamtąd dalej do Europy. Myślę, że możemy sobie tutaj nawet pokusić się o stwierdzenie, że w Polsce była znana wcześniej niż z Anglii. Dlaczego się w Anglii przyjęła? O tym też już wspominałem. Woda w Anglii była kiepskiej jakości, a herbata czarna jest na to bardziej odporna. Stąd zielona herbata zupełnie nie smakowała Europejczykom, bo nie udawała się po prostu na tej niesmacznej miejskiej wodzie w tamtych czasach, a czarna wychodziła nieco lepiej. Poza tym zalewa się to wrzątkiem, więc jest łatwiejsza trochę w obsłudze. Sama herbatka czarna, jak widać, powinna mieć taki kolor, w zależności od herbaty, od żółtego aż po taki ciemno-czerwony, brązowawy wręcz, ale to już wyjątkowo. Jest herbatka czarna bardzo popularna na świecie, właściwie najpopularniejsza w tej chwili. Największe jej ilości produkowane są na Ceylonie. Tutaj na pewno każdy spotkał się już z herbatą z Ceylonu. Generalnie plantacje indyjskie również, Darjeeling, bardzo duże, znaczące ilości herbaty produkują. No i Chiny, gdzie herbata z prowincji Yunnan, bardzo ceniona też jest Squimen. I tu ciekawostka, herbatę czarną produkuje się w wielu różnych krajach. Popularna jest również z Afryki, produkuje się w Turcji, w Gruzji, można spotkać nawet irańskie herbaty czarne, także szeroki wybór. Również w Ameryce Południowej są plantacje herbaty, gdzie czarną herbatkę możemy spotkać. Tak jak mówiłem, są różne rodzaje takiej czarnej herbaty. To, co na pewno wszyscy znają, herbata ekspresowa w torebkach. Najczęściej właśnie czarna i jedyna, którą jeśli już warto właśnie pić w postaci takiej ekspresowej, ponieważ tak jak mówiłem, herbata ta nie jest bardzo wymagająca, łatwo ją zaparzyć bez większego problemu, nawet takiej niższej jakości herbatkę zaparzamy dość intensywnie, można dodawać cukru, mleka, cytryny, co kto lubi. Cytryna w herbacie to raczej pochodzi z Prus, z kolei mleko w herbacie to przepis angielski. O tym postaram się też jeszcze szerzej kiedyś powiedzieć. Sama herbatka ma wiele różnych ciekawych oznaczeń. Warto o tym też wspomnieć, warto przybliżyć sobie, o co z tym chodzi.
jeśli się dobrze poszuka, to rzeczywiście nawet w sklepach, jeśli znajdujemy czarną herbatę sypaną, możemy znaleźć te oznaczenia, no a często nie wiemy, o co chodzi, także spróbuję to troszeczkę przybliżyć. Na początek będę rysował. Na początek wyobraźmy sobie jak wygląda herbata. No raczej nie widzieliście pewnie krzaczków herbaty, bo to w Europie się tego nie spotka, ale można sobie wyobrazić krzew róży. Taki dziki krzew róży to jest, powiedzmy, zbliżona rodzina. Zbiera się same końcówki z gałązek, czyli mamy herbacianą gałązkę i tutaj na końcu jest pączek herbatki. Tutaj później kolejny listek, no i dalsze już listeczki. Nie ten kształt mi tu wychodzi, ale myślę, że nie będzie większego problemu, żeby sobie wyobrazić, o co tutaj chodzi. Jak już mówiłem przy herbacie białej kiedyś, bo to oczywiście różne herbaty robi się z tego samego krzaczka, to tutaj na samej górze, ten właśnie pączuś, to jest jeszcze nierozwinięty listek herbaciany. I to nazywa się potocznie tips. Tips, czyli po prostu mały, włochaty pączuś, z którego kiedyś będzie listek, ale któremu nie dane jest zostać listkiem. Taki tips jest urywany wcześniej i z niego produkuje się na przykład najszlachetniejszą białą herbatę. Można również go spotkać w postaci czarnej, ale to wtedy on ma taki złocisty kolor. On zwykle jest używany jako dodatek do mieszanek herbacianych, po to, żeby polepszyć ich jakość. Sam ma dość słaby aromat, ale za to jest bardzo bogaty w różne substancje, które w herbacie są cenione. Kolejny listeczek tutaj, razem z jeszcze jednym, czyli pączek, pierwszy listek i drugi listek w całości. Spróbujemy zrobić klamerkę. O, to się nazywa pekoe. Nie zmieściło się. Pekoe, czyli kwiat. Kwiat i no tutaj się pojawiają często różne takie nieporozumienia. No nie jest to oczywiście kwiat herbaty, bo herbata jako roślina również kwitnie, ale te kwiaty nie są używane raczej do niczego. Kwiatem nazywa się właśnie ten sam czubek gałązki. I herbata kwiatowa to jest właśnie sporządzona z tych pierwszych listków. Kolejny listek, liczmy już powiedzmy razem z pączkiem czwarty, to jest PS, czyli Pure Souchong. I kolejny to jest już S, czyli Souchong. O Souchongu mówiłem już przy okazji herbaty Lapsang. Tutaj właśnie lapsanga robi się z tych listków, czyli z piątego listka na gałązce. Całość, jeśli mówimy tutaj o oznaczeniach, całość tego kwiatka, czyli te pekoe, to jest właśnie literka P. I taka literka często występuje w zestawieniu z innymi literami. Na przykład możecie znaleźć herbatkę OP. To jest Orange Pekoe, czyli pomarańczowy kwiat. Jakby chodzi tutaj o to, że ten właśnie tips złocisty po fermentacji jest taki złoty. Również listeczki mają lekko pomarańczowawy odcień, czyli no jest to herbata dobrej jakości z samego czubka krzewu i o takim pomarańczowym połysku. Dalej możemy herbatę spotkać już poddaną różnym obróbkom, różnym procesom, które powiedzmy nie wpływają na jej jakość, a raczej na jej końcowy wygląd. Bo oczywiście proces fermentacji całość przechodzi jednocześnie tak samo, a później wydziela się konkretne gradacje oraz na przykład się ją łamie. Tutaj pojawia się literka B. B, czyli broken. Jeśli ta herbata jest połamana, listki są mniejsze i mamy na przykład Broken Orange Pekoe, czyli tą oto tutaj herbatkę, którą chciałbym Wam pokazać. Herbatka łamana, bardzo drobna, choć nie tak drobna jak to, co mamy w ekspresówkach. Czemu to ma służyć? Ktoś może pomyśleć, że herbata, która jest połamana, to jest gorszej jakości. No,
i tak i nie, bo jest mniej ceniona przez znawców herbaty, ale ona ma tą zaletę, że lepiej się parzy. Po prostu ma większą powierzchnię i parzy się ją krócej. Jest mniej wymagająca, jeśli chodzi o parzenie. Można też ją zaparzyć bardzo intensywnie, co jest przydatne wtedy, kiedy dodajemy sobie dodatków różnych, czyli na przykład mleka, zwłaszcza mleka, bo mleko bardzo zabija smak herbaty, bardziej niż cukier czy cytryna. Stąd, żeby smak herbaty pozostał, musimy mieć bardzo intensywny, mocny napar. I do tego nadają się właśnie drobniejsze herbatki. Co dalej? Wyróżnia się jeszcze oznaczenia związane ze zbiorem. Najbardziej ceniony i poszukiwany zbiór to jest pierwszy wiosenny. On jest oznaczany takimi małymi literkami FF, czyli First Flush. Jest to herbata pierwszego zbioru wiosennego. Później mamy kolejną Second Flush. No i wtedy mamy znaczek SF. Ta już uchodzi za trochę gorszą. Ta pierwsza ma taki bardzo kwiatowy, owocowy wręcz aromat, no i nie za wiele teiny. Są to już takie naprawdę świeżutkie, młodziutkie listeczki, które co dopiero się budzą do życia po zimie. Second Flush zbiór drugi, herbata już bogatsza trochę w gorycze, już mniej taka aromatyczna. No dalej są kolejne zbiory, mamy zbiór monsunowy, który jest zbierany w czasie pory deszczowej, w dość intensywnych opadach deszczu. Jest zbiór jesienny, który już w ogóle jest mało ceniony, bo herbata już praktycznie nie jest zbyt aromatyczna, przede wszystkim mocna, pobudzająca, no i dość cierpka, goryczkowata wręcz. Wyróżnia się nawet czasem zbiór zimowy jeszcze, ale no to już raczej na regionalne rynki trafia. Jeśli chodzi o zbiory, to tutaj tyle. Co dalej mamy jeszcze ciekawego? Spotkać możecie bardzo długie oznaczenia czasem. Tutaj przykładowo herbatka z pierwszego zbioru, z Darjeelingu. Jak widać sporo takich zieleńszych listeczków. Napar jest bardzo łagodny, delikatny, żółtawy. I oznaczenie tej herbaty to jest FTGFOP First Flush. Co to wszystko znaczy? Fine Tippy Golden Flowery Orange PKO First Flush. Czyli specjalnie wyselekcjonowane, zawierające właśnie te złociste tipsy Golden Flowery Orange PKO, czyli złociste, o kwiatowej nucie, herbata kwiatowa Orange PKO z pierwszego zbioru. No, bardzo długie, skomplikowane, trzeba by się tutaj w tych wszystkich oznaczeniach orientować. Ciekawostką jest to, że tacy powiedzmy weseli herbaciarze, którzy lubią sobie dworować z osób pijących ekspresówki, tłumaczą to jako far too good for ordinary people, czyli za dobra dla przeciętnego człowieka. No trochę w tym prawdy jest, bo są to herbaty zwykle dość drogie, no i nie nadające się, żeby je posłodzić, dodać cytryny, stąd u przeciętnego spijacza herbaty nie znajdują raczej tutaj zainteresowania należnego. Dalej, cóż warto wspomnieć? Herbata, jeśli chodzi o wielkość tych listków, dzieli się nie tylko na tą łamaną, bo dalej mamy herbatki na przykład oznaczone literką F, żeby się nie plątało z tym F tutaj. Jest to herbata typu Famings, czyli bardzo drobna, ale nie tak jeszcze drobna jak herbata ekspresowa. Chociaż tutaj ona jest często używana do produkcji herbat ekspresowych w Indiach, gdzie no, takie lepsze herbaty ekspresowe są niż u nas, ponieważ ta nasza to jest D, czyli Dust. O tym już wspominałem, kiedy testowaliśmy rynkowe herbaty ekspresowe. Herbata typu Dust jest najniższej jakości. Bardzo rzadko jest ona mielona, powiedzmy, z tych porządnych liści. Często jest to po prostu odpadek po produkcji herbaty wyższej jakości. Kiedy na przykład bierzemy duże liście, tak jak na przykład tutaj, to jest herbata typu FOP. Kiedy mamy tą herbatkę i łamiemy ją, żeby mieć na przykład BOP, w tym przypadku mielibyśmy BFOP, łamiemy ją, no to powstaje przy tym
różnego rodzaju proch, bo łamie się ją na sucho. No i ten proch nie znika, jest zgarniany właśnie i powstaje herbata typu dust. Żeby tu zupełnie nie umniejszać tej herbaty ekspresowej, ona również ma zalety swoje. Tak jak mówiłem, przy herbacie tutaj łamanej ma ona bardzo dużą powierzchnię, przez to parzymy ją krócej. Taka herbata jest dobra już po minucie, półtora, dwóch, jak ją tam lubimy. Podczas gdy herbaty z całych liści parzymy nawet do 5 minut albo jeszcze dłużej. Tutaj trzeba więcej czasu po prostu, żeby herbata w całości się rozwinęła i oddała do naparu wszystko, co ma dobrego. A im drobniejsza, tym parzenie przebiega szybciej. Nie trzeba też tak uważać na temperaturę wody. No i możemy to robić w saszetkach, czyli właśnie takich filtrach papierowych, w jakie mamy to pakowane, bo no, herbata z dużych liści nie zaparzy się tam dobrze, ponieważ ona potrzebuje miejsca, żeby się rozwinąć. Jeśli liść będzie ściśnięty w jakimś właśnie takim filterku, czy w jakimś zaparzaczu, parzydełku, no to wtedy nie będzie miejsca, żeby mógł się otworzyć i wypuścić z siebie co trzeba. Także takie parzenie no, nie jest poprawne. Tymczasem herbatę ekspresową możemy sobie zalać nawet ściśniętą w takiej torebce. Ona i tak się zaparzy tak jak powinna. Nie jest to wysoka jakość, ale tutaj kuriozalnie wolałbym polecić właśnie drobną herbatę ekspresową niż liściastą. Jeśli na przykład jakiś producent chciałby Was skusić, że wielkie, całe liście są w jego ekspresowych herbatach, nie kupujcie tego, chyba że zamierzacie po prostu rozerwać tę torebkę i zaparzyć te liście osobno. Bo parzenie w torebce nie uda się po prostu. Co do wody do takiej herbatki, warto wspomnieć, że czarna herbata jest odporniejsza na złe warunki parzenia, czyli na złą wodę, zbyt twardą, czy powiedzmy zawierającą różne dodatki, których tam nie chcemy. Herbata najlepsza byłaby wtedy cejlońska, która jest szczególnie odporna na złą wodę i która uda nam się nawet w takich gorszych warunkach. Sama herbata czarna zawiera dużo substancji, które są zdrowe dla nas i poszukiwane. No, niczym tutaj nas nowym nie zaskoczy, ponieważ no nie powstają tam w czasie procesu produkcji żadne inne nowe substancje. No, jest to wciąż herbata, stąd ma te same składniki, te same witaminy. Różny jest tutaj stopień zawartości tych rzeczy różnych, które tam chcemy z herbatki wyciągnąć. Jeśli chodzi o czarną herbatę, to tutaj najbardziej powinna nas interesować kofeina, której jest stosunkowo dużo, oraz tanina, czyli garbniki, które mamy w herbacie, które nadają jej goryczy. Ona ma również swoje pozytywne działania, chociaż no, w dużych ilościach jest trująca. Warto od razu powiedzieć, że herbatą nie sposób się otruć, ponieważ jest jej tu zbyt mało. Nawet gdybyśmy ją nie wiadomo jak przeparzyli i nie wiadomo jak mocną zrobili, to wciąż nam to nie zaszkodzi. Takie garbniki występują na przykład w dębach, w żołędziach. Otóż żołędziami można się bardzo skutecznie otruć, ale tam zawartość garbników jest znacznie większa. Dlaczego o tym mówię? Otóż te garbniki sprawiają, że pozbywamy się zatruć pokarmowych. Może kojarzycie, babcie zawsze mówiły, gdy źle się czujemy, napij się gorzkiej, mocnej herbaty. No właśnie, o to chodzi, żeby było tam dużo garbników. One powodują w dużych ilościach zaparcia. Stąd jeśli mamy problemy, zatruliśmy się czymś, taka herbatka nam pomoże. Ma też własności ściągające. Tutaj no, bardziej zewnętrznie polecam. Nadaje się do pielęgnacji skóry, włosów. To o tym też już była kiedyś mowa. No i właśnie ta tanina do tego się jak najbardziej nadaje. Co do witamin, no to tutaj jak mówiłem, niczym ciekawym nas nie zaskoczy ta herbata. Wszystko to, co znajdziemy w innych, znajdziemy również tutaj. Bardzo ceni się jej smak. Jest to smak dość nietypowy jak na herbatę, bo przeciętna herbata zielona, biała, czy tam nawet te niżej fermentowane, turkusowe, można smakowo trochę do siebie porównać. Czarna herbata ma zupełnie inny smak, właśnie przez to, że fermentacja jest przeprowadzona w 100%. Także no, nie będę tu o tym się rozwodził, no bo któż nie zna smaku czarnej herbaty, jakiejkolwiek. Także zapraszam serdecznie do picia herbaty czarnej. Zapraszam, żeby mimo wszystko odkrywać nowe smaki na tym polu, bo każdy zna czarną herbatę, ale nie każdy wie, jakich jest dużo, jak wiele rodzajów może ich być i jak bardzo różnią się między sobą smakiem, w zależności skąd pochodzą, jakie są procesy, którym zostały poddane i które to są
zbiory. Także temat jest rozległy, bardzo dużo miejsca do eksperymentów. To tyle, co o czarnej herbatce chciałem Wam powiedzieć. Mam nadzieję, że Was zainteresowałem. Zapraszam serdecznie do kosztowania i do oglądania naszych kolejnych odcinków. Zapraszamy na naszą stronę czajnikowy.pl i jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Lajkujcie, udostępniajcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.